Igor Tuleja, zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebeliant. Niezależne media to podstawa. Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, i tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, Joanna Prokop. Dzisiaj, moi drodzy, z nami pan redaktor Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Panie redaktorze, nagrywamy audycję 4 czerwca. Za panem jest pierwsze wydanie chyba Gazety Wyborczej. Ono było 9 maja 1989 roku. Chwilę później odbyły się pierwsze, właśnie 4 czerwca, pierwsza tura częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu. I był to kamień milowy dla naszego społeczeństwa. 4 czerwca, nagrywamy dzisiaj, to jest Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. 4 czerwca 2023 szłam w marszu poparcia dla przyszłego rządu Donalda Tuska. 4 czerwca, czyli dzisiaj, trafiłam, panie redaktorze, na przejmujący wpis pana kolegi redakcyjnego, redaktora Wielińskiego. Naprawdę przejmujący, ja was odsyłam do tego wpisu. Ale też 4 czerwca dowiedziałam się, że pan Cęckiewicz ma stanąć na czele, być może to jest plotka, Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie. A ja bym jeszcze chciała do tego zdjęcia, które jest za panem, ponieważ tam jest zdjęcie Lecha Wałęsy. Ja te wybory pamiętam, bo byłam świadomą nastolatką, natomiast nie mogłam jeszcze głosować. I tam jest cytat: żeby było inaczej i lepiej, musimy te wybory wygrać. I dla mnie historia zatoczyła koło, tylko dzisiaj mamy jakby trochę inną sytuację, jesteśmy w innej rzeczywistości. Nie wygraliśmy tych wyborów, panie redaktorze, i teraz trwa dyskusja, czy w Polsce skończyła się demokracja, albo to jest jej upadek. Jesteśmy porównywani do Rumunii, jesteśmy porównywani do Węgier, gdzie są wolne wybory, nawet w samej Rosji są wolne wybory, tak? Ale wiemy, że to nie jest demokratyczny kraj. Ja wiem, że zaczęłam emocjonalnie, ale trudno mi jest się od tego odciąć. Ja jeszcze nie wyszłam z szoku niedzielnego po godzinie 23, ja jeszcze w tym szoku jestem. I panie redaktorze, czy w Polsce kończy się demokracja? Ja zacznę od mojego uściślenia. Pierwszy numer Gazety Wyborczej 8 maja 8, przepraszam. 1989 roku. To jest to po pierwsze, ale teraz już przechodząc do meritum. Nie, po pierwsze w Polsce nie kończy się demokracja. Te wybory były demokratyczne. Nikt nie zmuszał do głosowania na Karola Nawrockiego. I te prawie 10 700 000 osób zagłosowało za Karolem Nawrockim świadomie. Mogli oddać głos równie dobrze na Rafała Trzaskowskiego. Pani tutaj użyła takiego słowa, że przegraliśmy. Ja nie identyfikuję się ze sztabem Rafała Trzaskowskiego. Był to kandydat, do którego nam było zdecydowanie bliżej. Uważamy, że Karol Nawrocki jest zagrożeniem dla nie tylko wspólnoty, naszej polskiej wspólnoty, bo ja uważam osobiście, że on będzie pogłębiał polaryzację, dzielił na gorszy i lepszy sort. Już pomijając to, że to moim zdaniem oznacza totalną wojnę z rządem, bo celem prezydenta Nawrockiego będzie albo próba doprowadzenia do upadku rządu, albo do takiej sytuacji, w której ten rząd osłabiony przegra wybory w 2027 i wtedy rzeczywiście może nastąpić koniec takiej liberalnej demokracji. Wtedy naprawdę może nastąpić wariant węgierski, jeśli do władzy dojdzie z powrotem PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, być może w koalicji z Konfederacją i z partią Grzegorza Brauna. Ja wtedy mam tylko najczarniejsze myśli i
to jak często ocenia się, że jeśli będzie kolejna kadencja PiS, to będzie taki PiS 2.0. Nie, to będzie PiS 10.0 po prostu. To będzie totalna próba domknięcia systemu, tak jak to nastąpiło na Węgrzech Viktora Orbana. To będzie próba zniszczenia niezależnych mediów, zniszczenia takiego społeczeństwa obywatelskiego albo bardzo mocnego ograniczenia jego swobód. Już nie mówię o takich w ogóle progresywnych rzeczach, które dotyczą nie, praw kobiet, aborcji czy związków partnerskich. I to będzie odwrót też od Europy, to jest jasne. To będzie odwrót od Europy i to będzie takie tworzenie nawet światowej międzynarodówki antyliberalnej, której symbolem jest Donald Trump w Waszyngtonie, no, który jest idolem Karola Nawrockiego i który sam pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa, a taką szerszą wypowiedź na ten temat miała rzeczniczka Donalda Trumpa, Caroline Leavitt, która mówiła właśnie, ona powiedziała coś takiego, że zwyciężył zdrowy rozsądek właśnie w Polsce. No więc tak to wygląda i rzeczywiście nie ma końca demokracji na razie w Polsce, natomiast może być to koniec liberalnej demokracji w roku 2027, co jest bardzo realne. Panie doktorze, jest realne, ponieważ teraz okazuje się, że usłyszeliśmy dużo negatywnych, bo prawdopodobnie te sygnały były, tylko my byliśmy na to głusi. Ja mówię, my jako strona demokratyczna, jako ta strona, która głosowała w drugiej turze na tego demokratycznego kandydata, czyli Rafała Trzaskowskiego. Sztab Rafała Trzaskowskiego jest obwiniany za tą porażkę no, bardzo mocno, ale również samo zachowanie premiera Donalda Tuska, odniesienie się do tej porażki, a może nawet brak odniesienia i jakby premier Donald Tusk wydaje się iść cały czas tą samą drogą, którą szedł przed wyborami prezydenckimi, a która się nie sprawdziła. Czy myśli pan, że ten kurs pan premier utrzyma i czy to jest dobry kurs, żeby tą demokrację uratować? No, chciałbym, żeby nie było w roku 2027 nowej koalicji rządzącej, właśnie takiej PiS, Konfederacja, Partia Brauna, bo to jest to jest najczarniejszy z możliwych scenariuszy dla Polski, dla naszej wspólnoty przy prezydencie Karolu Nawrockim. Tutaj mówimy o porażce Rafała Trzaskowskiego, no jednak jest to cały czas bardzo silny mandat. No, Rafał Trzaskowski zdobył prawie 10 400 000 głosów. Ta porażka dla niego i dla rządzących i dla osób, które wspierały tą stronę demokratyczną, my też używamy takiego stwierdzenia demokratyczna i używamy ją z premedytacją, dlatego że nikt z tej strony demokratycznej nie mówi, że trzeba zamykać wolne media, że trzeba ograniczać swobody obywatelskie, że trzeba odwracać się od Unii Europejskiej, jej wartości. Natomiast po drugiej stronie takie wypowiedzi są publiczne i te osoby, które wypowiadają, są z nich dumne. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, co do samej porażki Rafała Trzaskowskiego. No to jest składowa wielu rzeczy, które się złożyły. Oczywiście, że sztab Rafała Trzaskowskiego popełnił błędy i to poważne. Za bardzo uwierzył w to, że no, nie może przegrać z takim kandydatem jak Karol Nawrocki. Wydawałoby się jeszcze, myślę, kilka dobrych lat temu, że nawet PiS nie byłby w stanie wystawić takiego kandydata, bo też by nie wierzył, że on może w ogóle wygrać, że to nie ma żadnych szans. Bo cokolwiek byśmy mówili o prezydencie Andrzeju Dudzie, ja mam o nim bardzo złe zdanie jako prezydencie. Poza kwestią ukraińską, to mówiłem publicznie, przyczynił się do degradacji liberalnej demokracji w Polsce i tego bałaganu, który mamy też w kraju. No to jednak na chłodno oceniając przeszłość takiego kandydata jak Andrzej Duda, a przeszłość Karola Nawrockiego, są to dwa diametralnie różne światy. I ten bagaż po stronie Karola Nawrockiego wydawało się, że go przyciśnie, balast po prostu, a okazało się, że nie. Więc też był to oczywiście plebiscyt my albo oni, Polska jest bardzo spolaryzowana i też był to plebiscyt, też nie ma co ukrywać, przeciwko Donaldowi Tuskowi, który ma duży elektorat negatywny. My wielokrotnie w Gazecie Wyborczej krytykowaliśmy koalicję 15 października za fatalną
politykę informacyjną. Naprawdę nie jest tak, że ten rząd nic nie robi i ta koalicja nic nie robi. Naprawdę przeprowadzono bardzo wiele bardzo ważnych ustaw, których nawet Andrzej Duda nie blokował, bo no, jak babciowe, czy nawet in vitro, prawda? To mógłbym tu wymieniać jeszcze wiele innych rzeczy, które ta koalicja zrobiła, tylko co z tego, skoro nie umiano się tym chwalić. Wiele osób po prostu rzeczywiście uwierzyło w to, że to są lenie, które nic nie robią. No, weźmy pod uwagę, jaka jest różnica między tym, jak rządził PiS i jak chwalił się. Myśmy oczywiście mieli tego dość, prawda? To często to było część nawet nieprawda i tak dalej, ale tą politykę informacyjną mieli taką, że wyskakiwali z każdego po prostu miejsca, gdzie się nie otworzyło, z lodówki i mówili, jacy to jesteśmy wspaniali i tak dalej. A tutaj są realne osiągnięcia koalicji rządzącej i rządu i było to duże zaniedbanie i cały czas jest, mam nadzieję, że to się zmieni, dotyczące polityki informacyjnej. Więc ja liczę na to, że ta strona demokratyczna się otrząśnie, bo rzeczywiście dzisiaj wiele osób jest wręcz w depresji po tym, co wydarzyło się w niedzielę, zwłaszcza, że do tej depresji na pewno mocno przyczyniły się to, że te pierwsze dwa exit pole, bo to jest ten exit polu Ipsosu i exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla TV Republika, pokazywały bardzo zbliżony wynik na korzyść Rafała Trzaskowskiego i rzeczywiście można było wtedy uwierzyć, że to się utrzyma, że rzeczywiście raczej powinna minimalnie nawet wzrastać przewaga Rafała Trzaskowskiego. No, skończyło się jak się skończyło, ale że z tej depresji strona demokratyczna i też obywatele zaczną wychodzić, bo musimy sobie zdać sprawę, że to jest przegrana przez obóz demokratyczny bitwa, ale można przegrać wojnę, czyli rok 2027. I wtedy, jak powiedziałem na początku programu, to naprawdę będzie czarny dzień dla naszej i wspólnoty, i naszej liberalnej demokracji, dla naszego państwa, bo ja uważam, że to będzie ogromny krok wstecz. Wiele jest zadań przed nami, również przed mediami. My też mamy tutaj gorące dyskusje, nie tylko w ostatnich dniach, ale też miesiącach, no ale po 1 czerwca też to było dla nas w jakimś stopniu zaskoczeniem, chociaż my mieliśmy bardzo dużo tekstów, na przykład, które pokazywały małe miejscowości, nawet wsie, gdzie chcieliśmy poprzez te teksty pokazać, jak ludzie tam po prostu myślą, dlaczego głosują tak, jak głosują, z empatią dla nich, żeby ich wysłuchać. I już wtedy nam się zapaliła taka czerwona, no może pomarańczowa lampka, że te wyliczenia wszystkich i też częściowo socjologów, politologów i sztabowców od Rafała Trzaskowskiego mogą być nieprecyzyjne, mówiąc delikatnie. Szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi. A na przykład przecież najprawdopodobniej na Karola Nawrockiego zagłosowało bardzo wielu młodych ludzi z większych ośrodków miejskich. To oni dali zwycięstwo Karolowi Nawrockiemu. Więc też musimy znaleźć język komunikacji między sobą. Ja też od bardzo dawna nawet postuluję, że ta wojna polsko-polska, która jest, no nie ma co ukrywać, prawda? Ona jest niszcząca dla nas, jako też wspólnoty, ale i tej większej, i tej mniejszej. No jeśli są takie sytuacje, że rodziny ze sobą nie rozmawiają albo przyjaciele zrywają znajomości ze względów na swoje poglądy polityczne, no to naprawdę wszyscy musimy coś zrobić, żeby tę polaryzację osłabić. Różnić się pięknie, wspierać się, ale bez agresji, bo to jest dysfunkcyjne dla państwa i Polska będzie się rozwijać gorzej przy tego typu polaryzacji, kiedy za każdym razem będziemy traktować państwo jak, załóżmy tak w uproszczeniu, my wygramy, to jest fajne państwo, jak oni wygrają, to jest ich państwo i niefajne. I to jest poważne zadanie dla nas wszystkich, obywateli, mediów, polityków. No tutaj mam trochę najmniejsze oczekiwania, bo wiemy, na czym też budują politycy swoje kariery i też nie jestem symetrystą. Znaczy ja wiem, kto na tej wojnie najwięcej wygrał i kto ją ma w DNA i od lat 90.
bardzo skutecznie tę polaryzację wprowadzał na polską scenę polityczną i było to jedno z głównych narzędzi w walce z oponentami politycznymi. To oczywiście był Jarosław Kaczyński i jego środowisko polityczne. Panie redaktorze, dla mnie ten wybór, ja mogę powiedzieć tylko oczywiście ze swojego subiektywnego punktu widzenia, nawet nie chodziło o to, że wygrał kandydat PiS-u. Chodziło o to, że wygrał ktoś z taką przeszłością. Wydaje mi się, że mi by było łatwiej zaakceptować na przykład pana Przemysława Czarnka, bo jest politykiem, nie ma kryminalnej przeszłości, chociaż być może doczeka się jakichś tam spraw czy zarzutów w związku z, nie wiem, z Villa Plus, tak, czy z innymi rzeczami, ale jednak było to takie oswojone. Był to polityk, który się w tej właśnie politycznej jakby bańce naszej, po tej drugiej stronie obracał. Natomiast tutaj, między innymi państwa doniesieniach, państwo byli pierwsi, którzy napisali o tej przeszłości pana Karola Nawrockiego. Wydaje mi się, że to jest ten szok, że ktoś taki może zostać prezydentem. Ktoś, kto nie może się powstrzymać, żeby na przykład coś sobie nie włożyć do ust, ponieważ jest uzależniony. Ktoś, kto nie robił, nie wiem, spekulacyjnych oszustw na giełdzie, tylko ktoś, kto według doniesień medialnych zajmował się sutenerstwem, co jest bardzo poważnym przestępstwem. My o tym z panem rozmawialiśmy przecież tuż przed wyborami, prawda? I to jest jakby to nas tak oblepiło tym smutkiem i dlatego jest nam tak źle, że dla części społeczeństwa polskiego, którzy są naszymi sąsiadami, lepszy jest ktoś właśnie o takiej przeszłości jak pan Karol Nawrocki, niż Unia Europejska, niż, nie wiem, ktoś, kto popiera wolnościowe wartości i idzie w marszu równości. Bo różnica między stroną demokratyczną a tą drugą stroną pisowską, znaczy jakby prawą, tak może tak nazwijmy, prawicową, jest taka, że nam nie przeszkadzają procesje Bożego Ciała, ale im przeszkadzają marsze równości. I to jest dla mnie, oczywiście spłycając całkowicie, panie redaktorze, ale to jest, natomiast przepraszam, bo ja tutaj jakieś wywody robię, a tu chodzi o pana wypowiedzi, natomiast ja jestem cały czas... Rozumiem, ale doskonale panią rozumiem, bo wielu moich znajomych też pyta mnie, no przecież znasz tych polityków, znasz politykę, znasz te mechanizmy, jak to jest możliwe, żeby w państwie, które odniosło taki ogromny sukces w ostatnich 3 dekadach, które no jest państwem demokratycznym, można wystawić Karola Nawrockiego właśnie z tą przeszłością, o której pani mówi, bo pani używa takiego eufemizmu, doniesienia medialne. No są dowody, no my mamy świadków po prostu na to sutenerstwo, tak samo Onet później, który to opublikował, też ma na to świadków. Nie pozwał nas za to Karol Nawrocki, nawet nie chciał do tego wracać, wiedziałby, żeby ten proces ochrony dóbr osobistych przegrał, pozwał Onet, ale tylko dlatego, że po prostu mu sztabowcy kazali na ostatniej prostej, żeby pokazał, że no przecież to jest nieprawda, bo dlatego was pozywamy. Proces będzie trwał wiele lat i pewnie się skończy po myśli Onetu. To jest tylko taka uwaga, ale rzeczywiście to właśnie jest efekt tej polaryzacji i tych baniek informacyjnych. Ludzie są tak nastawieni wrogo do przeciwnego obozu, szczególnie po stronie rzeczywiście tej, nazwijmy ją konserwatywnej, pisowskiej, że oni po prostu nie wierzą. My naprawdę rozmawialiśmy z mnóstwem tych osób i pytamy, no przecież do was docierają też te informacje chyba o tej przyszłości Karola Nawrockiego, o kibolskich ustawkach. A no to co? No to każdy miał jakieś tam 25 lat temu jakieś coś w życiorysie. No, że się bił w tych, no to znaczy, że jest mocny człowiek. O sutenerstwie. Nie, to nieprawda. To jest kłamstwo, na pewno kłamstwo. Teraz próbujecie oczernić człowieka, bo boicie się, że wygra. Po prostu jest nieprzyjmowanie podstawowych faktów. Po tej stronie, nazwijmy to demokratycznej, to jest bardziej zniuansowane, ponieważ tutaj, gdyby wystawiła takiego kandydata Koalicja Obywatelska, to bardzo duża część wyborców by po prostu od razu go odrzuciła, prawda? Tam jest karna armia, po tej stronie są ludzie, którzy dostrzegają więcej, jakbyś mógłbym to tak określić,
no, dobrych rzeczy, złych, są bardziej krytyczni, tak bym to określił. Są bardziej krytyczni też wobec własnego obozu, niż to dzieje się po tej drugiej stronie, ale jak mówię, to głównym powodem jest polaryzacja. I tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, 10 lat temu nie byłoby możliwe, żeby takiego kandydata wybrał Jarosław Kaczyński. Tak zmieniło się to w naszym kraju i ta polaryzacja i też no jednak pewne oczekiwania osób wobec polityków, myślę, że one spadają po prostu w dużej mierze wśród dużej części obywatelek i obywateli, że można z takiego człowieka jak Karol Nawrocki zrobić prezydenta Polski. Panie rektorze, czy mogę ostatnie pytanie, bo patrzę na czas, ten czas nam już przeleciał, ale mogę. Dziękuję, panie rektorze, bo tak sobie myślę, obserwując to wszystko, że PiS rządzi świadomością narodową lepiej niż Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, czy też Koalicja 15 października. I teraz pytanie jest, czy przecież mają dostęp do tych samych narzędzi, żeby to zbadać? Co się dzieje, jak pan myśli, co się stało, że Koalicja Obywatelska nie chciała skorzystać z tych narzędzi, nie miała, to jest jakiś święty gral PR-u, że tylko PiS go zdobył, bo przeszedł, nie wiem, przez jakieś góry, morza i tak dalej. Zastanawiam się jakby, czemu Platforma Obywatelska, czemu Koalicja właściwie Obywatelska nie chce korzystać z tych samych narzędzi, z których przecież korzysta PiS i korzysta z olbrzymim sukcesem. Co się stało, panie redaktorze? Obserwując ostatnie kampanie wyborcze, tak mniej więcej ostatnie 12 lat, ja zauważyłem, że PiS ogromnie się sprofesjonalizował. To jest najbardziej profesjonalna, jeśli chodzi o marketing polityczny, partia w Polsce. Naprawdę, jest to najbardziej profesjonalna partia. Adam Bielan, ale też inni politycy PiS-u jeździli przez lata za ocean do Stanów Zjednoczonych, uczyć się od tamtych speców od marketingu, takich właśnie profesjonalnych kampanii wyborczych i to teraz daje efekty. Oni każdą kampanię mają bardzo dobrze przygotowaną. W roku 2023 udało się koalicji 15 października przejąć władzę, ale pamiętajmy, że PiS jednak wygrał tamte wybory. Jest największą partią w parlamencie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że po stronie też tych speców od robienia kampanii wyborczych w Prawie i Sprawiedliwości nie ma żadnych zahamowań. Po tej stronie tutaj, nazwijmy to, przeciwnej, no jednak wielu rzeczy nie robi się, bo po prostu często się uważa, nie wypada. Po prostu nie wypada. A po tamtej stronie, jak mówię, nie ma żadnych skrupułów, można używać wszystkich możliwych rzeczy. Teraz są wielkie zarzuty i słusznie powinno zostać to wyjaśnione, jeśli chodzi o finansowanie kampanii preferencyjnej i też takiej wyborczej, niezwiązanej z komitetem wyborczym Rafała Trzaskowskiego, ale przy współpracy zagranicznych różnych organizacji. Ale przecież mało kto pamięta, jakie PiS robił kampanie za publiczne pieniądze i wyprowadzając ze spółek Skarbu Państwa do swoich zaufanych ludzi, fundacji, gigantyczne kampanii w roku chociażby 2020 i nawet 2023. Mamy mnóstwo artykułów opublikowanych na ten temat. Po to PiS właśnie zmienił prawo w 2018 roku, żeby móc to robić, mając w pełni sprywatyzowane państwo, bo państwo pisowskie było sprywatyzowanym państwem. I oni też to dzisiaj robili, tylko ich po prostu nie złapano za rękę, a robili gigantyczne kampanie też również w internecie, farmy trolli i tak dalej. To są dwie rzeczy. Trzecia rzecz, o której to już mówiliśmy, oni doskonale wykorzystują właśnie tą polaryzację i naprawdę ktokolwiek byłby dzisiaj kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, miałby szansę na zwycięstwo. Po prostu to jest karna armia z tamtej strony. No i jeszcze oczywiście ja jednak będę wracał do tego, że ogromną niewykorzystaną szansą była normalna, skuteczna polityka informacyjna koalicji rządzącej. Uważam, że właśnie to jest praprzyczyna tych porażek, że część ludzi można było
przynajmniej przekonać do tego, żeby nie głosowali za Karolem Nawrockim. Tak to ujmę. Mobilizacja dużo słabsza. Było jasne z wewnętrznych analiz, że tak naprawdę pewność zwycięstwa Rafałowi Trzaskowskiemu daje frekwencja na poziomie 75%. Frekwencji wyborczej, Frekwencja. tak? Tak, a była niecałe 72%, tak? No i to Ale zabawne. to było widać, panie redaktorze, to było widać, bo Exit Poll pokazał wyższą frekwencję i właśnie ten przepraszam, że przerwałam. Dokładnie tak. No i jeszcze teraz, oczywiście post factum jest łatwo mówić, prawda? Mądry Polak po szkodzie, teraz wszyscy są takimi specjalistami, mówią, co tam zostało zaniedbane, a nie zaniedbane, ale pewnie część z Państwa czytała wpis taki duży, długi w mediach, na platformach społecznościowych Janny Muchy, kiedyś w Platformie Obywatelskiej, teraz w Polsce 2050. I oczywiście, jak mówię, łatwo jest post factum coś takiego mówić jeszcze z pozycji polityczki, która odeszła z Platformy, bo jej ambicje były tam niezaspokojone, ale tam jest wiele prawdy. To znaczy odrzucanie chociażby podstawowych danych, które wyciągano z badań, mówiąc, że nie, to tak nie może być, my to wiemy lepiej, jest prawdą. Sam rozmawiałem z bardzo wieloma osobami, specjalistami od marketingu, badań ilościowych, które dobijały się do sztabu Rafała Trzaskowskiego, do ludzi z jego otoczenia i też do ludzi z otoczenia Donalda Tuska i oferowały nawet za darmo po prostu doradztwo, konkretne doradztwo. To są ludzie, którzy chociażby pracują w firmach badających rynek na zlecenie różnych firm. Doskonale wiedzą, jak targetować ludzi, jak powinna wyglądać marketing. No i mówiono im, nie, my tu mamy swoich, tam takie tam gadanie, prawda? No, niestety, wyszło jak wyszło. No i też ten brak, bo to widziałem po stronie też aktywistów, przede wszystkim społecznych, taki brak zaopiekowania tymi aktywistami społecznymi, którzy przecież w ogromnej mierze przyczynili się do zwycięstwa koalicji 15 października w roku 2023. Ludzie to robili z własnej, nieprzymuszonej woli, w swoim wolnym czasie i naprawdę byli do tego przekonani. Tak, panie redaktorze, miałam gdzieś w głowie jeszcze ostatnie zdanie a propos właśnie, to nie jest też post factum, ponieważ nasi goście czasami na antenie mówili o błędach w czasie kampanii i jakby widzieli te błędy, natomiast wydaje się sztab, że był głuchy właśnie na te takie zosie samosie troszeczkę są z tej a teraz mamy, panie redaktorze, zimny chów obywatelski, to znaczy pan premier Donald Tusk powiedział, popłaczcie sobie chwilkę, trzeba wziąć się do roboty. To nie jest dobre. Wydaje mi się, że obywatel powinien być bardziej zaopiekowany. No ale jakby nie jestem premierem, szanuję bardzo pana premiera Donalda Tuska, oby ten rząd się utrzymał. Moi drodzy, naszym gościem był dzisiaj pan redaktor Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Ja was zachęcam do czytania Gazety Wyborczej, ale nie tylko tej ogólnopolskiej, bo jak się okazuje, ja odkryłam lokalne Gazety Wyborcze i słuchajcie, jest bardzo fajny artykuł w Rzeszowskiej Gazecie Wyborczej. Jest wywiad z panią europosłanką Elżbietą Łukacijewską, przepraszam, miałam problem z dykcją za każdym razem, właśnie o wiosce Galów i o tym, jak można ciężką pracą, konsekwencją oraz wsłuchaniem się w to, co mówi obywatel, mieć sukces. Więc zachęcamy z całego serca, moi drodzy, do czytania, kupowania, subskrybowania. Ja też zachęcam, mamy ponad 120 dziennikarzy i redaktorów poza Warszawą. Oni naprawdę dużo więcej czasami wiedzą o nastrojach społecznych niż my tutaj w tej takiej, nazwijmy to, Warszawce i bardzo sobie cenimy, że właśnie tak dużo naszych dziennikarzy i redaktorów pracuje poza Warszawą, a tutaj małe wytłumaczenie, akurat ja bardzo lubię Bieszczady, lubię bardzo też gminę Cisna, właśnie stamtąd pochodzi pani europoseł Łukacijewska i mogę powiedzieć jedną rzecz, to jest jeden z najtrudniejszych terenów dla takiego polityka jak pani Łukacijewska i to jest osoba, która naprawdę ma jaja. Ona chodzi po bazarkach, targowiskach i rozmawia z ludźmi, którzy są jej
nieprzychylni, ale strasznie szanują to, że ona ma taką odwagę, przez co zawsze robi bardzo dobry wynik i zostaje właśnie europosłanką. A przypomnę, że przed ostatnimi wyborami do Europarlamentu chciano się pozbyć pani Łukacijewskiej z listy wyborczej. Niestety tak i niestety jest pani Łukacijewska bardzo osamotniona w tej walce właśnie tam na Podkarpaciu. Oby było więcej tych wiosek Galów przy następnych wyborach. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję, moi drodzy, Dziękuję również bardzo. bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzień dobry. Tomasz Piątek w Radiu Rebeliant i dla Radia Rebeliant. Proszę Państwa, mamy w naszym kraju media partyjne, propagandowe, które kłamią. Mamy media głównego nurtu, które czasem coś nam powiedzą. I mamy media niezależne, odważne, jak Radio Rebeliant i jak kanał Reset Obywatelski, który reprezentuję. Dlatego gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania Radia Rebeliant i do subskrybowania kanału Reset Obywatelski. Dziękuję bardzo.